Wokół Adolfa Hitlera narosło wiele mitów, legend i przeinaczeń. Niektóre z nich są absolutnie fantastyczne i oderwane od rzeczywistości. Inne zaś opierają się na bardzo słabych podstawach. Jeszcze inne wzbudzają uzasadnione wątpliwości, które prowokują do postawienia fundamentalnych pytań. Do których należy teza o żydowskim pochodzeniu wodza III Rzeszy, którą lansowano już w latach 20. XX wieku? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Sam Hitler przekonywał, że nie ma większego pojęcia na temat swojej rodziny. Taką informację przekazywał zarówno swoim współpracownikom, jak i również na kartach Mein Kampf. Jest to w dużym stopniu zrozumiałe. Po pierwsze, jego rodzina wywodziła się z nizin, a po drugie, między jego rodzicami występował związek kazirodczy. Przy najbardziej skrajnej, choć niewykluczonej konfiguracji był on naprawdę bliski. Klara Pils i Alois Hitler wzięli ślub 7 stycznia 1885 roku. Niewiele brakowało, aby do niego w ogóle nie doszło. Oficjalnie byli oni bowiem kuzynostwem, co wymagało uzyskania dyspensy od kościoła. Dziadek Klary, od strony jej matki, Johann Nepomuk Hitler, był bowiem bratem prawdopodobnego ojca Aloisa, Johanna Georga Hitlera. Zatrzymajmy się na chwilę przy owym prawdopodobieństwie, ponieważ to ono otworzyło furtkę do snucia rozmaitych domysłów na temat korzeni Hitlera, włącznie z oskarżaniem go o posiadanie żydowskiego przodka. Ojciec Adolfa, Alois, był człowiekiem bardzo niespokojnym. Przed związkiem z Klarą był aż dwukrotnie żonaty. Alois urodził się jako nieślubne dziecko, a jego matka, Maria Anna Schicklgruber, nigdy nie wyjawiła nazwiska mężczyzny, z którym zaszła w ciążę. W akcie urodzenia jej syna widnieje zatem jej panieńskie nazwisko, które Alois utrzymywał do 1877 roku. Dopiero wtedy, a mówiąc precyzyjnie 5 czerwca, 39-letni Alois udał się do miejscowości Weitra ze swoim opiekunem i zażądał wprowadzenia zmian, zarówno w akcie urodzenia, jak i w metryce chrztu. Jakiego charakteru były to zmiany i kim był tajemniczy opiekun? Wróćmy na moment do babki Hitlera, Marii Anny Schicklgruber, która w wieku 42 lat jako niezamężna kobieta urodziła syna. Chłopca ochrzczono w miejscowości Dillersheim w dniu jego narodzin, które nastąpiły 17 czerwca 1837 roku. Dla Marii Anny sytuacja była bardzo trudna. Nie dość, że była ona już w dość zaawansowanym wieku, to jeszcze urodziła syna z nieprawego łoża. Rodzina nie chciała mieć z nią nic wspólnego. I ta niechybnie pogrążyłaby się w nędzy, gdyby nie pomoc wyciągnięta przez Johanna Georga Hitlera. Zapis tego nazwiska widzicie Państwo na ekranie. Maria Anna poślubiła Johanna Georga 5 lat po narodzinach syna. Dlaczego tak późno? Czy znali się już wcześniej? A jeśli tak, to dlaczego Georg tak długo zwlekał ze ślubem? Może jednak poznali się na długo po narodzinach Aloisa? Wiele wskazuje na to, że Georg nie był biologicznym ojcem, choć za takiego oficjalnie go uznawano. W ciągu całego swojego życia Georg nigdy nie uznał ojcostwa, a Alois pozostawał przy panieńskim nazwisku matki. Chłopak wychowywał się również pod opieką zupełnie innego mężczyzny, mianowicie brata Georga, o imionach Johann Nepomuk, i to właśnie ten człowiek towarzyszył Aloisowi podczas wprowadzania zmian notarialnych. U notariusza musiał pojawić się ktoś, kto legalnie potwierdziłby zasadność zmian, o które wnioskował Alois, a kryło się za nimi nic innego, tylko usunięcie panieńskiego nazwiska matki i zastąpienie go słowem Hitler. Dokładnie tak, Hitler, a nie Hitler, chociaż tak nazywał się nieżyjący od 19 lat Johann Georg. Podczas tego wydarzenia zabrakło również matki Aloisa, która zmarła na 29 lat przed wizytą u notariusza, zabierając tym samym do grobu najbardziej wiarygodną prawdę na temat faktycznego ojca. Dlaczego w urzędzie zamiast Hitler wpisano Hitler? Najczęściej wyjaśniono to faktem, że to skądinąd popularne nazwisko miało wiele wariantów, takich jak Hitler, 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 Hitler czy wreszcie Hitler, które ostatecznie wpisał urzędnik. Z dużym prawdopodobieństwem uczynił tak z tego powodu, gdyż, zdaniem Volkera Ulricha, opiekun Johann Nepomuk posługiwał się właśnie jednym z wariantów – Hitler, co w mowie brzmiało bardzo podobnie do Hitler. Podobną pomyłkę popełnił probór z Dillersheim, do którego mężczyźni udali się nazajutrz.
Duchowny zmienił nazwisko Schicklgruber na Hitler oraz zmienił zapis z nieślubny na z prawego łoża. Tym samym Alois Schicklgruber stał się Aloisem Hitlerem. Wiele lat później przywódca ruchu narodowo-socjalistycznego był bardzo rad z tej zmiany, zauważając lotność i potencjał nowego nazwiska. Jak zapamiętał jego przyjaciel z lat młodzieńczych, August Kubicek, Adolf z żadnego innego posunięcia swojego starego nie był tak zadowolony. Nazwisko Schicklgruber wydawało mu się prymitywne, zbyt chłopskie, a poza tym niewygodne w użyciu, niepraktyczne. Z kolei Hitler brzmiało mu zbyt nudno, za miękko, natomiast Hitler wpadał w ucho i łatwo dawał się zapamiętać. W tym przypadku naprawdę trudno nie zgodzić się z Führerem. Zadajmy sobie teraz pytanie, skąd tak duże zaangażowanie ze strony Johanna Nepomuka. Na pewno już Państwo się domyślają, ale musimy zauważyć, że Johann Nepomuk mógł po prostu chcieć zadbać o swój majątek na wypadek śmierci. Posiadał bowiem 3 córki i żadnego ślubnego syna. Z drugiej strony sam Alois po ponad 30 latach wspólnego życia mógł skłonić Nepomuka do oficjalnego włączenia go w poczet Hitlerów, a tym samym uwzględnienia w spadku. Na tę kwestię nie odpowiemy nigdy. Faktem jednak pozostaje, że status Aloisa podniósł się po śmierci opiekuna. Ale czy tylko opiekuna? Skoro Georg ani nie wychowywał, ani nie uznał ojcostwa nad Aloisem, to jego ojcostwo można tak naprawdę poddawać wątpliwość. Inaczej ma się rzecz z Johannem Nepomukiem, który jednak uparcie obstawał za tym, aby uznać ojcostwo Georga u notariusza. Czy mogły się za tym kryć jakieś motywy poza czystą chęcią uniknięcia komplikacji? Ano mogły. Gdyby okazało się, że Nepomuk jest ojcem Aloisa, to relacja między tym ostatnim a jego trzecią żoną Klarą Pylst byłaby związkiem nie mieszczącym się w granicach kościelnej dyspensy. Nepomuk był bowiem dziadkiem Klary. Rzućmy okiem na wywód przodków Hitlerów. Gdyby okazało się, że Alois jest synem Nepomuka, to jego wnuczka Klara byłaby dla Aloisa, a ostatecznie swojego męża, już siostrzenicą. Takie pokrewieństwo byłoby zbyt bliskie. Alois mógł więc mieć w interesie, aby pozostać przy Georgu jako ojcu, który jako brat Nepomuka gwarantował jedynie kuzynostwo między Aloisem a Klarą. Znowu jednak nie jest pewne, czy Alois w ogóle się nad tym zastanawiał. Oficjalnie poznał Klarę dopiero w 1880 roku, a w 1877 roku, gdy zmieniał swoje nazwisko, pozostawał w związku małżeńskim z pierwszą żoną, która zmarła 6 lat później. Warto jednak zauważyć, że już druga żona, Franziska Matzelberger, żądała, aby Klara została wydalona z ich domu, gdzie pracowała jako służąca. Alois uczynił to, lecz Klara błyskawicznie wróciła po śmierci Franciski, która nastąpiła w 1884 roku. Alois nie przestrzegał zatem żałoby, a jeśli nawet to była ona niezwykle krótka. Nie możemy również wykluczyć tego, że Alois mógł znać Klarę jeszcze przed 1880 rokiem. W końcu była spokrewniona z Nepomukiem, u którego ten mieszkał. Co więcej, Klara urodziła się w miejscowości Szpital, z której pochodził Johann Georg, mąż Marii Anny. Klara urodziła się w 1860 roku, czyli w momencie zmiany nazwiska przez Aloisa miała tylko 17 lat. Oczywiście na ówczesne czasy nie była za młoda, mogła się cieszyć zainteresowaniem Aloisa, który już wtedy, a może nawet wcześniej, mógł zastanawiać się nad kwestią ewentualnego pokrewieństwa. Gdyby to Nepomuk stał się oficjalnie ojcem Aloisa, o ślubie z wnuczką tego pierwszego nie mogłoby być mowy. Doszłoby bowiem do jawnego kazirodztwa. Oficjalnie ojcem Aloisa był zatem Georg i tę wersję utrzymywał zarówno Alois, jak i później cała Rzesza na czele z jej przywódcą. Przyznacie Państwo, że z eugenicznego punktu widzenia dużo bardziej problematyczne jest kazirodztwo aniżeli posiadanie żydowskiego przodka, nawet jak na standardy III Rzeszy. Reasumując, któryś z braci musiał być ojcem Aloisa Schicklgrubera, a ojcostwo Johanna Nepomuka jest w tym wszystkim bardzo prawdopodobne. Sama sytuacja pozostawiła jednak szeroko otwartą furtkę do snucia rozmaitych domysłów na temat dziadka Hitlera. Woda na młyn spekulacji popłynęła z kilku źródeł. Jednym z nich, a przy tym teoretycznie bardzo wiarygodnym, był prawnik Hans Frank. Ten zajmujący podczas okupacji stanowisko generalnego gubernatora człowiek znał Hitlera od wczesnych lat 20. XX wieku. Można powiedzieć, że był kimś w rodzaju adwokata narodowych socjalistów u progu ich burzliwej kariery, w trakcie której wielu działaczy stawało przed niemieckimi sądami. Frankowi dość skutecznie udawało się ich wybronić, choć prawnikiem był ponoć miernym. Zasługi dla ruchu miał jednak spore, za co postawiono go na czele katedry prawa niemieckiego, a w 1939 roku Hitler powierzył mu funkcję generalnego gubernatora. To on w dużym stopniu odpowiadał za prowadzony w okupowanej Polsce terror, masowe egzekucje i śmierć milionów ludzi.
Nie powinno zatem dziwić, że obok innych czołowych nazistów stanął on przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, który skazał Hansa Franka na karę śmierci. Zanim doszło do jej wykonania, eks-gubernator spisał swoje wspomnienia, które następnie opublikowała jego żona Brigitte. Na kartach książki zatytułowanej Im Angesicht des Galgens, czyli W cieniu szubienicy, Frank napisał, że w 1930 roku polecono mu zbadać pochodzenie Hitlera na wypadek żydowskich przodków. Prawnik miał je odnaleźć właśnie na poziomie Marii Anny Schicklgruber, która miała rzekomo pracować u żydowskiej rodziny o nazwisku Frankenberger w Gracu i tam wdać się w romans z jednym z przedstawicieli tej rodziny. Owocem tego romansu miał być oczywiście Alois Schicklgruber. Było to jednak kłamstwo. Od XVI wieku w Gracu, czy w ogóle w całej Sztyrii obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów. Frank nie przedstawił również żadnych konkretnych dowodów na swoje doniesienia. Mimo to w jego opowieść uwierzył Franz Jetzinger, który w 1957 roku wydał książkę, w której postawił hipotezę o żydowskim dziadku wodza III Rzeszy. Historia zaczęła żyć własnym życiem i ma się nieźle również dzisiaj. Nic nie wskazuje jednak na to, aby była prawdziwa. Ostatnią bodaj próbę wykazania żydowskich przodków Hitlera przeprowadzono w 2009 roku. To właśnie wtedy Jean-Paul Mourdet postanowił porównać ze sobą materiały DNA rodziny Hitlera ze Stanów Zjednoczonych z tymi wciąż mieszkającymi w Austrii. Materiały DNA okazały się ze sobą kompatybilne, a tym samym okazało się, że Adolf Hitler jest przodkiem jednego z braci Hitlerów. W całej historii jest jednak pewien wątek, który trudno racjonalnie wyjaśnić, a który rodzi naprawdę sporo pytań oraz wątpliwości. Gdy w 1938 roku Adolf Hitler przeprowadził Anschluss Austrii i zakończył istnienie niepodległej republiki, postanowił odwiedzić miejsca związane z jego rodziną. Tym samym jego obecność odnotowano w Lincu, w szkole powszechnej oraz na grobie rodziców. Odwiedził również Dillersheim, w którym pochowano jego babkę i gdzie Alois zmienił nazwisko. Teoretycznie więc miejsce to powinno kojarzyć się Hitlerowi całkiem pozytywnie, jednakże postanowił on wydać rozkaz o wysiedleniu miejscowości i zlokalizowaniu na jej terenie poligonu dla żołnierzy Wehrmachtu. Dillersheim zostało w zasadzie zrównane z ziemią. Co prawda kościół z cmentarzem zachował się do naszych czasów, jednakże gmina do dzisiaj pozostaje niezamieszkana, budząc swoim widokiem zarówno niepokój, jak i nieustającą fascynację postacią Hitlera. A wy? Jakie znacie mity lub sensacyjne informacje na temat wodza III Rzeszy? Dajcie znać w komentarzach. Na pewno zainspirują nas do tego, by stworzyć kolejne materiały na tego typu temat. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Krzysztofa Szczygła, Katarzynę Rusnak, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Pawła Łabno, Łukasza Papieża, Michaela Fendricha, Damiana Piętę i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.